kolejnym odcinku rowerowych porad. Dziś, jak tutaj widzicie, piękna rowerowa pogoda. Słońce świeci, ale jest minus 10. Postanowiłem skorzystać z takiej fajnej pogody, pojeździć sobie na rowerze i w dzisiejszym odcinku opowiem Wam trochę o tym, jak przygotować rower do tego, żeby jeździć zimą i jednocześnie jakie mam techniki, jakie porady, właśnie jak w takich warunkach jeździć. Wiele osób pytało się mnie, prosiło, żebym taki odcinek nagrał i może zacznę od tego, że powiem Wam, jak jeździć zimą. Więc tutaj przypomina mi się taki stary dowcip, troszeczkę suchar, jak rozmnażają się jeże? Ostrożnie. No i właśnie tak samo powinno się jeździć zimą, czyli ostrożnie. Tutaj nie ma co kozaczyć, nie ma co jeździć za szybko. To, że często wydaje się, że na asfalcie jest sucho, jest czarny asfalt, może być jakaś warstewka lodu. Także musimy zwyczajnie jeździć ostrożnie. Nawet tak jak jeździłem tutaj po lesie, a był śnieg, czyli można było sobie po tym chropowatym śniegu troszeczkę szybciej pojeździć, to jednak cały czas uważać na to, że pod tym śniegiem może gdzieś lód się znaleźć. Oczywiście podstawową sprawą według mnie jest obniżenie ciśnienia w oponach. Zejście blisko tej dolnej granicy wyznaczonej przez producenta w szerokich takich górskich oponach będzie jakieś 1,8, 2 bary, 2,5 na przykład. Przy węższych oponach będzie to trochę więcej, ale w każdym razie trzymałbym się tego minimum. Jeżeli jeździcie bardziej po mieście, to też nie ma co przesadzać, żeby ta opona też nie stawiała aż tak dużego oporu, ale czy tak czy owak w tych raczej niższych granicach bym się tutaj trzymał. Kolejna sprawa to jazda raczej na lżejszych przełożeniach. Tutaj jazda na tych twardych, ciężkich przełożeniach, o czym opowiadałem w odcinku o kadencji, i moim zdaniem nie ma zbyt dużego sensu z tego względu, że naciskając mocniej na pedały, łatwiej zerwać przyczepność tylnego koła. Także jeżeli będziemy jechali troszeczkę lżej, szybciej kręcić będziemy pedałami, łatwiej będzie opanować tylne koło. Także nawet jeżeli gdzieś stracimy tę przyczepność, będzie łatwiej ją odzyskać. Także tutaj o tym bardzo bym pamiętał. Kolejna sprawa, jakie mamy mróz, mamy teraz minus 10. Trzeba pamiętać o tym, że po pierwsze wszystko w rowerze przymarza, czy hamulce, czy przerzutki, czy łańcuch na przykład, wszystko będzie pracowało ciężej, więc nie ma się co przejmować tym, że przerzutka będzie pracowała troszeczkę wolniej z oporem, że będzie linki w pancerzach będą trochę wolniej pracować. Oczywiście warto jest przed jazdą przesmarować sobie troszeczkę linki, tak żeby one lepiej pracowały. Wkropić troszeczkę oleju do łańcucha, wkropić troszeczkę gdzieś w mechanizm przerzutki, a tak samo ewentualnie, jeżeli macie V-breki, to gdzieś troszeczkę, tak żeby nie przybrudzić klocków, ale troszeczkę wkropić też tej oliwki tam, gdzie pracuje hamulec. Ale czy tak czy owak trzeba pamiętać, że pracuje to wszystko wolniej, także same hamulce, czy to będą tarczowe, czy to będą V-breki, będą pracować wolniej, także raczej też nie jeździłbym za szybko. Trzeba mieć to na uwadze, że hamulce mogą pracować gorzej, może się tam dostać lód, może nam też co zamarznąć tak naprawdę, więc możemy nie mieć hamulców. A propos zamarzania właśnie, to jeszcze powiem a propos nie techniki, ale co warto mieć ze sobą, chociażby bafa na zmianę. Ja tutaj stanąłem na chwilkę, przygotowywałem się tutaj do nagrania i bafa miałem wcześniej na usta nałożony, on tutaj zachuchany był i teraz jest zamarznięty, także mam go na szyi, ale później założenie go na twarz może już nie być zbyt przyjemne. Jeszcze a propos rzeczy, które warto mieć ze sobą, to też coś dodatkowego do ubrania się. Nie ubieramy się jakoś grubo. Ja tutaj w tym odcinku opowiedziałem, co warto założyć na rower, ale fajnie mieć ze sobą jakąś dodatkową koszulkę, dodatkowe skarpetki, tak żeby w razie czego, gdyby zrobiło nam się ekstremalnie zimno albo zaskoczyło, na przykład zrobiło się nagle ciemno, zrobiło się zimno, fajnie byłoby jeszcze mieć coś, żeby się dodatkowo ubrać. Jeszcze z tych takich rzeczy, które warto mieć ze sobą, to opowiadałem też w jednym z odcinków o bukłaku. Jeżeli nie macie bukłaka, to ja tutaj ze sobą wziąłem bidon. Bidona nie chowałem do koszyczka na bidon na ramię z tego względu, że ten picie, które ze sobą wziąłem, momentalnie by się wychłodziło. Także owinąłem bidon w koszulkę i schowałem do plecaka, dzięki czemu jeżdżę koło godziny, a picie jeszcze w bidonie jest ciepłe, także nadaje
nadaje się do picia. I wracając do techniki jazdy, tak jak mówiłem, trzeba jeździć ostrożnie. Tutaj nie ma jakiejś specjalnej złotej zasady, jak jeździć. Nie warto szarżować, warto jeździć spokojnie. Naszym najgorszym wrogiem jest oczywiście lód. Na lód tak naprawdę nie ma mocnych. No, można mieć opony z kolcami, ewentualnie przerobić sobie samemu, spróbować. Są w internecie tutoriale, jak wkręcić kolce, takie króciutkie, one 3 mm mniej więcej wystają z opony, jak wkręcić kolce w oponę. Ale tak naprawdę, no wiecie, no, jeżeli ktoś ma fundusze, ma ochotę przerobić oponę, to jak najbardziej to można zrobić. Jeżeli nie macie kasy na to, no to pozostaje tylko ostrożność, obniżenie tego ciśnienia. Nie polecałbym też jazdy na slickach. Nie musi być to jakaś super terenowa opona z takim bieżnikiem grubym, ale mimo wszystko lepiej by było, żeby chociażby tak jak mam tutaj, jest opona no, bieżnikowana, która lepiej się będzie trzymać na wierzchni. Ona oczywiście wszystkie opony i tak zawalą się momentalnie śniegiem, zwłaszcza jeżeli to jest taki sypki śnieg, one się zawalą, ale lepsza i tak będzie taka opona niż taki zerowy, totalny slick. Jeszcze dwa słowa o pedałach. Jeżeli jeździcie w pedałach SPD, polecałbym zdecydowanie poluzowanie sprężyn. Na większości pedałów jest taka możliwość, żeby sobie z obu stron, tam 2 śruby na każdym pedale, poluzować raczej do minimum, z tego względu, że no, ryzyko wywrotki jest i tutaj, jeżeli jeździ się dosyć dużo po takich terenach jak ja tutaj, to ryzyko wywrotki jest duże. Ja już parę razy musiałem się ratować, gdzieś nogą się podpierać. Akurat nie mam SPD-ków, mam zwykłe trekkingowe buty. Jeżeli macie SPD-ki, warto poluzować sprężynę. Jak jeszcze przygotować rower? Jeżeli jeździcie tak jak ja tutaj teraz, gdzie mamy fajny śnieg, tutaj nie ma żadnego ani grama soli, tutaj nie ma piachem, też tutaj nikt nie sypie. Tak naprawdę trzeba szukać jakichś ścieżek wydeptanych przez ludzi, wyjeżdżonych przez samochody. Trzymać się też, ja staram się trzymać kolein. Nie mam fatbike'a, żeby ciąć przez śnieg ten kopny. Ewentualnie nie mam też wąskich opon, bo wąskie opony lepiej przez śnieg się przebijają. W każdym razie, jeżeli jeździcie po takich terenach, no, roweru nie trzeba jakoś specjalnie przygotowywać. Można założyć błotniki, chociaż ja akurat dzisiaj nie założyłem, z tego względu, że wiedziałem, że spod kół aż tyle tego śniegu nie będzie leciało, bo jest on zmarznięty. Natomiast jeżeli jeździcie po mieście, gdzie jest sypane bardzo dużo soli, no tego nie unikniemy. Lepiej, żeby na ulicach była ta brejka, była posypana, ale żeby tam nic nie zamarzało, żeby nie dorwała nas tam żadna gołoleć. Także mówię tutaj o kierowcach. A jeżeli jeździcie po mieście, to no, musicie liczyć się z tym, że niestety przerzutka dostanie w tyłek, łańcuch, kaseta. Wszystkie elementy od napędu niestety mogą pordzewieć, a mogą się zniszczyć. Także jeżeli macie jakieś fajne, drogie części, lepiej byłoby zainwestować. To nie są jakieś duże koszty, taki podstawowy, nie wiem, kupić sobie podstawową przerzutkę, turneja, acerę, jakiś nowy łańcuch, czy nawet jakąś tanią kasetę. To nie są duże koszty, ale to no, zaoszczędzi nam później wydatków na tych droższych częściach. Oczywiście jeszcze lepszym rozwiązaniem, już powiedziałbym tym idealnym, jest kupno drugiego roweru. Może być to jakiś używany rower za 300, 400, 500 zł, którego no, każdego roweru i każdych pieniędzy będzie szkoda, no, ale takiego roweru będzie dużo mniej szkoda niż jakiegoś droższego, fajnego roweru. Jeżdżąc po mieście, wiecie, no, to nie jest tak, że trzeba jeździć tylko po drogach rowerowych. Tutaj miasta coraz bardziej dbają o to, żeby drogi rowerowe były odśnieżone, ale jeżeli drogi rowerowe są zaśnieżone totalnie, lepiej jechać ulicą, będziemy bardziej widoczni dla kierowców. Oczywiście oświetlenie to podstawa, nawet jeżeli jedziecie w taki piękny, słoneczny dzień jak dzisiaj, lepiej mieć dobre oświetlenie, najlepiej w trybie migającym, tak żeby nas było na drodze lepiej widać. W każdym razie, jeżeli jedziecie ulicą, przepisy mówią, żeby trzymać się jak najbliżej prawej krawędzi drogi. No tak, ale w sytuacji zimowej lepiej moim zdaniem trzymać się w jakichś kolejnach, jeżeli tylko nie są zbyt głębokie. Wtedy tam ta warstwa śniegu będzie mniejsza i też kierowcy będą nas wtedy no, bardziej szanować na drodze, będą się bardziej odsuwać, bo jeżeli przysuniecie się do krawężnika, no, kierowcy będą jeździć bliżej, a w każdym momencie można się gdzieś poślizgnąć, można się przewrócić, więc lepiej tego uniknąć.
uniknąć trudno. Kierowcy i tak jeżdżą wolno, kierowcy zimą i tak jeżdżą ostrożnie, więc no, lepiej uniknąć trzymania się z kraju drogi. Także jak widzicie, zimą śmiało można jeździć. Nie jest to proste, ja nie mówię, tutaj jeżeli jeżdżę sobie właśnie po lesie, po tych połąkach, jest bardzo przyjemnie, jest tak naprawdę bezpiecznie, po ulicach jest troszeczkę gorzej, a też warto pamiętać, że przepisy mówią, że jeżeli są złe warunki pogodowe, można jechać chodnikiem. Oczywiście nadal szanując pieszych, piesi mają tam pierwszeństwo, trzeba na nich bardzo uważać. Oni mają chyba jeszcze gorzej niż my, bo przez te wszystkie zaspy, śliskie miejsca bardzo ciężko się przedostać pieszo. W każdym razie można jechać chodnikiem. Tutaj oczywiście no, pozostaje zdefiniowanie, kiedy są trudne warunki. Jeżeli wali z nieba śnieg, jak najbardziej można jechać chodnikiem, a jeżeli na ulicy jest wielka breja, jest też bardzo ślisko i niebezpiecznie, też moim zdaniem policja nie będzie się w ogóle czepiać, jeżeli będziecie jechali chodnikiem. I warto jeździć, warto trenować, ćwiczyć. No wiecie, tutaj mistrzem kierownicy zimowym się nie zostanie, jeżdżąc kilka razy do roku. Na początku nie jest to takie proste, człowiek musi się przyzwyczaić do tego, ale im więcej będziecie jeździć, tym będzie Wam lepiej, będziecie pewniej się czuć na drodze. No ja za chwilkę się zbieram, bo już powoli mi się robi zimno, ale polecam, chociaż sobie w taką pogodę godzinkę wyrwać się z domu, pojeździć, nie siedzieć, tylko troszeczkę ruchu, troszeczkę energii nabrać do, nie wiem, do dalszej pracy chociażby. No słuchajcie, jeździcie, jest fajnie, polecam każdemu. Lecę dalej, trzymajcie się, hej.